Ale wiecie, że kolumny głośnikowe są najważniejsze, co? A dlaczego są najważniejsze? No właśnie o tym chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać albo Wam opowiedzieć. Odpowiedź jest bardzo prosta. To kolumna głośnikowa, głośnik wprawia powietrze w ruch, produkuje falę dźwiękową. I to ma największy wpływ na brzmienie, które słyszycie. Istnieje wiele przetworników, rodzajów przetworników głośnikowych, czyli tych urządzeń, które właśnie powodują zamianę impulsu elektrycznego czy sygnału audio w naszym przypadku na drganie powietrza, na falę dźwiękową. Każdy z nich brzmi inaczej, zaczynając od głośników dynamicznych, poprzez magnetostatyczne, magnetoelektryczne, piezoelektryczne, głośnik Mangera, nawet głośniki plazmowe. Każdy z tych przetworników będzie brzmiał inaczej. Weźmy głośnik dynamiczny. To jest ten, który wszyscy znamy. Jak widzicie rysunek głośnika, to jest właśnie głośnik dynamiczny. Został wynaleziony przez Chestera Rice'a i Williama Kelloga w 1925 roku i po raz pierwszy zastosowany przez firmę RCA w 1926 roku w radioli, w radiu nazwijmy to. To jest głośnik, który jest najbardziej rozpowszechniony i w zasadzie wszędzie go spotykamy, w samochodach, w kolumnach, w urządzeniach, które widzicie dookoła siebie. Weźmy dwa głośniki o podobnych parametrach elektroakustycznych, dwa głośniki dynamiczne i każdy z nich już będzie brzmiał inaczej. Weźmy, co więcej, możemy wziąć ten sam głośnik, w którym będą zastosowane dwa różne magnesy. Już będzie brzmienie inne. W głośniku o tej samej średnicy, załóżmy, że nawet będzie miał papierową membranę. Jej profil może być raz taki, raz inny. Raz prosty, raz wykładniczy. To wszystko ma wpływ na brzmienie. Rodzaj zastosowanej cewki drgającej w środku. Każdy element, który w takim głośniku się znajduje, powoduje zmianę sposobu, w jaki ten głośnik przetwarza ten impuls elektromagnetyczny na impuls fali dźwiękowej, przez co nasze ucho to inaczej odbiera. Ale to dopiero początek, bo weźmy ten sam głośnik, dokładnie ten sam i zamontujmy go do różnego rodzaju obudowy. Już pomijam fakt samej wielkości obudowy, bo to jest jakby osobna kwestia, ale mówię o typie obudowy. Czy to będzie obudowa zamknięta, baz refleksowa, czy to będzie odgroda, tuba. Różne głośniki do różnych budów są optymalnie dobierane, ale za każdym razem, gdy zamontujemy ten sam głośnik do różnego typu obudowy, brzmienie będzie zupełnie inne. To jest niesamowite. Zresztą sam efekt, jak się zobaczy czy usłyszy, jak może brzmieć ten sam przetwornik zamontowany w różnych typach obudów, już jest sam w sobie niezłym przeżyciem. Ale to jeszcze nic. Jak weźmiemy teraz możliwość tworzenia zestawów głośnikowych, które składają się z różnych głośników, zamontowanych w różnych obudowach, to różnice brzmieniowe powodują, że naprawdę można dostać zawrotów głowy. Także tu każda jedna rzecz będzie miała wpływ. I teraz jeszcze jest ważna, istotna rzecz. Nie ma najlepszej kolumny głośnikowej. Zakładając, że kolumna głośnikowa jest zbudowana na odpowiednim poziomie, jest przyzwoitej jakości, no to w pewnym momencie pojawia się kwestia preferencji brzmienia. To, co jest najlepsze dla Ciebie, niekoniecznie będzie najlepsze dla mnie, czy na odwrót. W związku z tym na pewnym poziomie to, co jest najlepsze, po prostu jest tym, co nam najbardziej odpowiada. I to też trzeba o tym pamiętać.
I teraz wracam jeszcze raz do głównego wątku. Dlaczego kolumna głośnikowa jest najważniejsza? Ponieważ, jeszcze raz podkreślę, różnice pomiędzy kolumnami, pomiędzy głośnikami są olbrzymie i bardzo łatwo wychwytywalne. O wiele łatwiej wychwytywalne niż zamiana komponentów elektronicznych, chociażby wzmacniacza czy źródła. Jest to temat rzeka i pewnie będzie dyskusja na temat tego, co było pierwsze, jajko czy kura, ale zdecydowanie większe te różnice, nawet w pomiarach wychodzą pomiędzy głośnikami, pomiędzy kolumnami. Dlatego jeszcze raz podkreślę, że kolumna jest najważniejsza i jeżeli chcecie budować system dla siebie, to nie mogę bardziej polecić takiej marszruty, żeby wybrać sobie kolumnę, która będzie Wam najlepiej brzmiała i do niej dopasowywać, zoptymalizować wzmacniacz i resztę. Źródło, tu jest prosta sprawa. Im lepsze, tym lepiej. Im czystszy sygnał dostaniecie lepszej jakości, tym lepiej. Nie wspominając już o jakości nagrania. Zatem wiecie, kolumny są najważniejsze.